shooter. Do tego będzie mi potrzebny oczywiście klej Wicol, pędzelek oraz dwa takie malutkie pędzelki, zaraz pokażę do czego, taki spryskiwacz do wody. Smaruję tutaj te brzegi ściętego korka. No cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Rozbudowa makiety. Dzisiaj zajmiemy się szutrowaniem torowiska. Ja sobie wcześniej zrobiłem już tą część, tutaj jak widzicie jest już zaszutrowana. Następnie pojechałem troszeczkę dalej, poćwiczyłem sobie na rozjazdach, żeby Wam pokazać sprawnie potem na filmie jak to robić. A na deser zostawiłem sobie jeden rozjazd do zaszutrowania, no i kawałek torów pokażę, jakim sposobem ja to robię. Zapraszam do obejrzenia odcinka. No i do szutrowania będę używał oczywiście shooter tego koloru. Do tego będzie mi potrzebny oczywiście klej Wicol, pędzelek nie za duży, miękki oraz dwa takie malutkie pędzelki, zaraz pokażę do czego. I jeszcze dojdzie do tego taki spryskiwacz do wody. Czasami jeszcze może przydać się do tego nożyk. Do tego jeszcze miseczka, strzykawka i mała łyżeczka. Osobiście proponuję, żeby szutrowanie wykonywać na odłączonym od napięcia torowisku, czyli po prostu nie włączajmy makiety w tym czasie, żeby nie spowodować zwarcia. Jednak Wicol z wodą rozrobiony może powodować zwarcia. Chcemy tego uniknąć. Także już pokazuję krok po kroku, jak co robić. Więc najpierw pierwsze co robię, to samym Wicolem smaruję tutaj te brzegi ściętego korka, żeby shooter, który będziemy tu obsypywać właśnie ten nasyp, żeby nam się za bardzo nie zsypywał i trzymał się w takiej formie właśnie nasypu. Ułatwi to. Uważamy oczywiście na te części ruchome zwrotnicy, żeby nam się po prostu nie skleiły, bo będzie potem problem, będziemy to musieli rozklejać. Ja to teraz robię dość tak nieporadnie, bo patrzę się w ekran komórki, czy się wszystko dobrze nakręca, czy widać. Delikatnie, nie za dużo tego Wicolu, nie ma takiej potrzeby. O, myślę, że tutaj na razie tyle wystarczy. Przejadę sobie jeszcze kawałek tylko dalej za rozjazd. W środku kleju nie daję, ponieważ do środka wpuścimy klej w postaci rozcieńczonej i zabieramy się za szutrowanie, zasypanie szutra. Ja szutruję zazwyczaj od środka do zewnątrz, więc biorę sobie troszeczkę szutru na łyżeczkę. Delikatnie tu wsypuję troszeczkę pomiędzy te podkłady, wszędzie. Nie za dużo, żeby potem nie musieć tego zbyt dużo wyciągać. A za dużo dlatego nie, bo jak będzie za dużo, to będzie nam to blokowało iglicę i nie będzie się to przesuwało. Tu cały czas sobie sprawdzamy, czy nic się nie zacina. Ja sobie tutaj pędzelkiem albo paluszkiem pomagam. Właśnie do tego nam będzie służył ten pędzelek. Jeden z dwóch. O, tutaj zdecydowanie tego szutra jest jeszcze za mało, więc śmiało możemy dosypać. Jak nam się tam rozsypie na boki, nic nie szkodzi, zaraz wszystko sobie wymieciemy. Tylko żeby tego wymiatania nie było za dużo, bo będziemy musieli za dużo robić niepotrzebnie potem korekcji. Na razie tak. To układanie w środku dokładniej pokażę na odcinku prostym właśnie, bo tutaj na zwrotnicy ciężko to pokazać, że tak fajnie szybko idzie potem, bo to na zwrotnice są takim dosyć elementem newralgicznym, trzeba je zrobić dosyć starannie,
bo potem się zacinają napędy. Zwrotnica się potem nie chce przełożyć, skład się wykoleja i generalnie jest wtedy nieciekawie. No, tu jest zdecydowanie za dużo tego szutru, muszę sobie go przesunąć. No i myślę, że tutaj jest ok. Tu jest ok, nic się tutaj nam nie zacina, fajnie. To przystępujemy do sypania boków. No i boki to obsypuję sobie tak. Tutaj też tak delikatnie i pędzelkiem sobie resztę wciśniemy, żeby, tak jak mówię, nie przeszkadzało w ruchu iglicy. Tu pędzeleczkiem troszkę ubijemy, palcem można i potem przejeżdżam tak palcem po tych podkładach zewnętrznych, nie za głęboko, tylko tak powiedzmy na równo, i ten shooter sam się rozpycha na boki. Potem delikatnie ubijam palcem. Kiedyś to robiłem, miałem taki fajny pędzelek, gdzież on tutaj jest, zapodział mi się. O, jest. Kiedyś brałem taki płaski pędzelek i tak ubijałem równiutko, ale palcem wychodzi tak samo dobrze, a przynajmniej czuję, co mam pod palcem, czy grubo, czy jeszcze trzeba szutra dosypać. Tutaj na przykład zasypujemy sobie ten rów dokładniej, ponieważ tutaj chcemy zrobić takie wrażenie dołka, więc tu zasypujemy delikatniej i ułożymy sobie ten shooter w postaci tak, żeby tu był taki dołeczek. To musimy wyczuć pod palcem. Na niektórych ujęciach na makiecie to fajnie widać, że to tak właśnie jest zrobione. Tu sobie dosypę, ponieważ mi się tutaj ta górka zbyt gwałtownie zaczyna. Zrobimy sobie o tak, ułożone w porządku. Jeszcze nie wiem, czy nie trzeba przysypać delikatnie tutaj. I sprawdzamy. Chodzi, nic się nie zacina. Może jednak troszkę za dużo, bo niech tu będzie zapas, bo potem będzie ciężko wygrzewać. O, jest. I lecimy drugą stronę. Lecimy drugą stronę. Może być na razie tu. Lecimy sobie z bocznymi podkładami. Trochę tak chrupie delikatnie, ale robimy to tak z czuciem, żeby nie tego szutru za dużo gdzieś tam nie wypadało. O. I ugniatamy nasz nasyp w tym kierunku. No i w zasadzie można by powiedzieć, że tyle z układania tutaj po tej stronie. Można sobie pędzelkiem lub tak delikatnie paznokciem przejechać o tak tutaj na szynie w ten sposób, żeby sprawdzić, czy tam jakiś kamyczek nie podszedł. O, tutaj coś mi chrupnęło, ale już udało się to usunąć. I tym pędzelkiem cieniutkim na przykład wymiatam sobie kamyczki z tego obszaru właśnie, bo tu ich nie chcemy, ponieważ tutaj będzie się tędy toczyć koło. I wtedy nam lokomotywa czy też wagon będzie podskakiwał, może się wykoleić i też będzie to jakiś kłopot. Więc po to mamy ten taki cieniutki, zwarty pędzelek, żeby to fajnie stąd wymieść. I jeszcze tutaj mamy kawałeczek niezrobiony. Wystarczy, myślę. Jak mówię, rozjazdy trzeba delikatnie, bo to jest potem problem z przełączaniem. Myślę, że jest ok. Tutaj widzę, że jest jeszcze spora dziura. Trzeba by ją zasypać. O. Dobrze, to sobie przestawimy. Ok. Tu jest jeszcze troszkę za mało w tym miejscu.
I jeszcze jest za mało w tym. Rozjazdy to jest... Nie fajnie się robi rozjazdy, szczerze mówiąc, bo nie idzie to tak szybko. Teraz sobie tu rozprowadzimy. Oczywiście niektórzy w ogóle nie dają szutru na rozjazdach, żeby uniknąć problemu. Właśnie z tego powodu. Ja daję, nigdzie mi się nie spieszy. A tutaj mam tych, o, widzicie, tu jest kamyczek. Jeżeli jakiś kamyczek opornie nie chce się usunąć, to właśnie biorę nożyka i delikatnie o tego pyk nożykiem odłupę. Zwłaszcza po przyklejeniu na drugi dzień, jeżeli coś się pominie, to właśnie nożykiem bardzo sprawnie można tak odłupać niechciany kamyczek. Dobrze, to myślę, że ułożenie szutra mamy za sobą. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu. Następną rzeczą, którą należy zrobić, to przygotować taki roztwór właśnie 2:1 rozcieńczonego wikolu z wodą, więc daję sobie tutaj 2 łyżki wody. Jedną, mniej więcej oczywiście, nie? Jak będzie za gęsty, bo nam podczas pracy troszeczkę wyparuje wody, to trzeba ciut dosłownie dolać, żeby taka konsystencja mleka była. No i do tego dodajemy taką w zasadzie płaską łyżkę wikolu. Ciach. I to teraz trzeba wszystko fajnie wymieszać z wodą. O. Ściągnąć tą warstwę kleju z łyżki, żeby to była pełna łyżka. No i teraz tak przygotowany roztwór nabieramy sobie do strzykawki wcześniej przepłukanej wodą. Nabieramy sobie i co robimy? Zakraplamy. Zakraplamy po kolei. Ale widzicie, co się dzieje? Może nie widać tego, ja to powiększę. Zobaczcie, co się dzieje. Jest jeden błąd popełniony, zaraz wytłumaczę dlaczego. Zobaczcie, co się dzieje z tymi kamieniami. One się przemieszczają. Widzicie? Zwłaszcza tu. Tutaj to widać. Widzicie? Spływa. Nie chce wsiąknąć w to. I żeby temu zapobiec, celowo teraz nie robię tego tak, że tak powiem, już na gotowo, żeby Wam jedną rzecz pokazać. Jeżeli weźmiemy sobie taki spryskiwacz do wody i spryskamy całe tory wodą, delikatnie, taką mgiełką, dlatego mówiłem o wyłączeniu napięcia, to wtedy zobaczcie, co się będzie działo. Ja to przybliżę. Zobaczcie, co się będzie działo pomiędzy podkładami. Dam kropelkę. Widzicie? Ten klej się idealnie rozprowadza w tych kamyszkach i nie przemieszcza tych kamieni. O. Sam klej też wtedy dokładniej wnika, bo się rozprowadza. Nie powiedziałem jeszcze, że będą nam potrzebne pałeczki kosmetyczne właśnie do takich celów, żeby od razu usunąć nadmiar kleju. Ja już to oddalę i lecę dalej. Jak to jest właśnie spryskane wodą, to fantastycznie się rozprowadza ten klej.
nie przemieszcza nam kamieni, nie psuje nam tego ułożonego zbocza. O, i na tyle starcza jedna strzykawka. Tu jest. O, gdzieniegdzie na przykład widać, że jest za słabo spryskane, albo shooter nam już wysechł, to wtedy śmiało poprawiamy. Tu już jest twarde, dobrze. No i teraz ta sama sytuacja jest pomiędzy podkładami. O, tu jest za mało, uważam, bo się nie rozpłynął, więc można odsączyć delikatnie patyczkiem, zobaczcie. Spryskamy troszkę jeszcze wodą, bo w te szczelinki dobrze by było, żeby nam weszło idealnie, żebyśmy nie brudzili torów. Takie wstrzykujemy po kropelce. O. I to już powinno wystarczyć. Tu w te możemy dać więcej, to wtedy się rozpłyną tu na te boki. O. No i dobrze by było pamiętać, żeby nic nie przeoczyć, bo potem podczas zbierania nadmiaru tucznia po prostu usuniemy ten nieprzyklejony. No i tu jak czujemy, że jest za dużo, to delikatnie dotykamy pałeczką kosmetyczną. Jak jest sucha, to ona momentalnie zassa nadmiar kleju i wszystko będzie schludnie i czysto. Jak kapnie na podkłady, nie przejmujemy się, ponieważ podkłady będą jeszcze matowione w innym odcinku. Po całym szutrowaniu, na sam koniec, praktycznie nawet można by powiedzieć po sianiu trawy. Dobrze. Przesunę sobie kamerę na tą część. A jakby wikol, o, tutaj jest nie. Zobaczcie, tu się nie chce. Dopiero po czasie się rozpływa, ale mi przemieścił kamyczki. I to nie jest dobre, bo już było za mało spryskane. Tu w ogóle nie jest spryskane, widzę. O, widać teraz ciemniejsze. Albo już zdążyło wyschnąć, nieważne. Poprawiamy. Strzykawkę dobrze czyścić jest po każdym użyciu, ponieważ ona się potrafi czasami tak zaciąć i ma taki duży skok i nagle jest taki wystrzał tego wikolu i nam wszystko tutaj rujnuje. To sobie lecimy od razu. Także ta strzykawka dobrze było, żeby chodziła tak, ale tutaj teraz źle zrobiłem. I to jeszcze na elemencie, który jest ruchomy. Trzeba ten klej szybciutko zebrać, wyczyścić. Ok. Jak widzicie, da się wszystko od razu zrobić. Teraz jak ten klej będzie tak podsychał, dobrze by było, jeśli mamy taką możliwość, podejść co godzinę, co dwie i ruszyć tym, bo mimo wszystko ten klej może się gdzieś dostać pomiędzy iglicę a te podkłady i troszeczkę nam to posklejać, więc dobrze by było to ruszać co jakiś czas. Poruszać tą iglicą, żeby wszystko fajnie potem, no żeby się to nie skleiło na stałe. Jeszcze chyba tutaj nie dawałem. Dobrze. Tu damy, ale tu już jest twarde. Dobra, to już jest to, co wczoraj robiłem. Ok, no i teraz na koniec jedyne, co zostaje, to przeczyścić. Nie wiem, czy widzicie. Przeczyścić, po prostu tory przejechać. Zetrzeć z tych torów tą wodę. Ścieramy z torów wodę, z tych elementów wszystkich. Sprawdzamy, czy tutaj w tych częściach nie ma szutra, bo jak jest, to będzie kłopot, jak wcześniej wspominałem.
Można też tym pędzelkiem po prostu wytrzeć nawet do sucha tor. No i ok, myślę, że jest ok. Dobrze. Wytarte. Nie ma sensu, żeby ta woda tutaj stała. Na tych torach wycieramy ją, jak widzimy, gdzieś nadmiar. Reszta szybciutko wyschnie. No i to musi teraz schnąć. W zasadzie po 15 godzinach, w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Już jest to twarde, o. Już się tego nie da odłupać, chyba że śrubokrętem. Ok, to chodzi. No i to mamy zakończoną część szutrowania zwrotnicy. Myślę, że jest ok. Można sobie jeszcze kontrolnie wziąć wagonik i przejechać, czy nic tam nie chrupie pod kołami. Jak się tak dociśnie palec z wagonem, to można wyczuć. To samo w tą stronę. Tutaj do końca nie przejadę, bo mam nie przełożoną zwrotnicę, ale tą część mogę sprawdzić. ok. Wygląda, że jest ok. Nie trzeba używać nożyka. A czy to prawda, to się okaże jeszcze, jak uruchomimy lokomotywę, bo nie każdy wagon tak samo reaguje. Więc myślę, że będzie ok. No i co, bierzemy się za odcinki proste. Tutaj już powinno być troszeczkę szybciej, łatwiej i przyjemniej. No dobrze, to lecimy z następną częścią. Tutaj, jak widzicie, mam przygotowany otwór na latarnię, więc żeby go nie zasypać, prosty trik, po prostu wkładamy kawałek wykałaczki i sypiemy normalnie szuter do środka. Zrobimy tym razem troszkę na odwrót. Tak. No i tutaj już po prostu sobie rozprowadzamy śmiało. Także tu idzie w miarę szybko. Teraz tu. Jak wyleci na boki, się nie martwimy. Jak się robi po troszku, to idzie zdecydowanie lepiej. Mniej jest tego jeżdżenia. Można tak na boki troszkę porozsypać, jeszcze podciskać tam. Dobrze. Dobrze. Powiedzmy, że jest ok. Ciach. Tu śmiało sypiemy koło tej wykałaczki. Mamy zatkaną. I układamy. Staramy się tutaj wyrównać, podrównać też do tego sąsiedniego nasypu. Wtedy mamy taki dołeczek i to bardzo fajnie wygląda wtedy, jak są te dołeczki, ale myślę, że tego szutru tu jest jeszcze troszeczkę za mało jednak. Więc dam tu więcej. Wyrównamy. O, teraz będzie ta góreczka bardziej taka zdecydowana w tym miejscu, a łagodniejsza tam na dnie. Szuter odstawiamy. Pamiętamy, mamy rozrobiony już wikol z poprzedniej partii. Skończyliśmy gdzie? Tu skończyliśmy, tu gdzie jest to ciemniejsze, więc powiedzmy, że dookoła wykałaczki trzeba jeszcze przejechać. Spryskane, strzykawa wyczyszczona. Nabieramy. O, tu nam wyszedł wikol, więc o, tutaj w tym miejscu mam za mało szutra. Trzeba to naprawić. Cyk.
Dobrze, jeszcze może chyba. Ok. Wpuścimy tu z boku, bo już nie będę tu kropił drugi raz całości. O, udało się. I lecimy po kolei. Dobrze, i lecimy teraz tutaj brzegi dookoła właśnie tej wykałaczki, gdzie mamy otwór na lampę przygotowany. A i tam się coś nam niedobrego stało. Odsączamy. Ok, już po bólu. Ok. No i myślę, że tyle co jest, to jest dobrze pokazane. Wystarczająco. Więcej nie trzeba. Całą resztę robi się zupełnie tak samo. Ja oczywiście jeszcze przejadę tory, żeby nie były mokre. No i na koniec, za dzień, dwa, co robimy? Bierzemy odkurzacz, zakładamy na rurę od odkurzacza pończochę i delikatnie przystawiamy tutaj rurę i wysysamy nadmiar tucznia. Ewentualnie może się okazać, że gdzieś nam wyssa całkiem, to znaczy, że jakiejś przestrzeni między podkładami nie zakropliliśmy dokładnie wikolem. Wówczas należy dokonać korekt. Do tego już Wam nie będę pokazywał, bo na razie nie mam co za bardzo odsysać. Muszę poczekać, no powiedzmy 2-3 dni, tak żeby już na pewno związało. Zrobię sobie odsysanie. Zobaczymy, gdzie tuczeń się nie przykleił. Przykleimy go raz jeszcze. Dokonamy innych ewentualnych korekt, jak coś gdzieś tam jeszcze zauważę. No i to by było na tyle. Także trzymajcie się. Cześć.